Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlight. Dzisiaj zajmiemy się remake'iem System Shocka, czyli tytułu mocno wyczekiwanego i który mierzył się wcześniej ze sporymi problemami z produkcją. Przy okazji za udostępnienie tego właśnie tytułu chciałbym podziękować firmie Plaion oraz jej pracownikom w Polsce. Pytanie, czy tytuł jednak tak wiekowy można w ogóle dobrze zremakeować? Sprawdźmy. Na sam początek tradycyjnie powiedzmy sobie parę słów o samej grze. Jak już wspomniałem, System Shock Remake to, jak sama nazwa wskazuje, jest remake i to bardzo starej gry, która miała premierę w 1994 roku, czyli 30 lat temu. Produkcja gry przez lata mierzyła się ze sporymi problemami, no i wiele osób wierzyło, że ten tytuł może się nigdy nie ukazać. Na szczęście jednak System Shock Remake wyszedł w tamtym roku na PC-ty, a teraz mamy szansę zagrać w niego na konsolach. O co w nim jednak chodzi? Już tłumaczę. System Shock Remake to jest strzelanina z pierwszej osoby, w której ogromną rolę odgrywa horrorowa atmosfera grozy. Akcja gry dzieje się w 2072 roku, gdzie ludzkość skolonizowała już inne planety, no i zbudowała tam stację kosmiczną. Wcielamy się w nim w bliżej nieokreślonego nazwiskiem hakera, no który jak to haker włamuje się oczywiście tam, gdzie nie powinien. Przy jednym z takich włamów do superkorporacji Trioptimum zostaje on wykryty, no i złapany przez siły korporacyjne, a następnie przetransportowany na taką wielką twierdzę Trioptimum, czyli stację Cytadela. Tam jednak nasz haker zamiast właśnie dostać kulkę w łeb, to otrzymuje od zarządcy stacji, czyli pana Edwarda Diego, propozycję nie do odrzucenia. Jeżeli zmodyfikują sztuczną inteligencję stacji, która nazywa się Shodan, i usunie z niej blokady etyczne, które temu panu Diego przeszkadzają, no to nie tylko korporacja puści mu płazem właśnie ten wcześniejszy hak, ale i nagrodzi go także najwyższej klasy implantem cybernetycznym. Nasz bohater oczywiście to robi i on otrzymuje ten implant, no ale po takiej poważnej operacji to trzeba pół roku spędzić w śpiączce. No i nasz bohater oczywiście ten czas spędza w śpiączce na samej stacji, no i po wybudzeniu się on zastaje stację Cytadela w opłakanym stanie. Po korytarzach pełzają niebezpieczne potwory, większość załogi stacji jest już martwa, a Shodan totalnie porąbało i morduje ona pozostałych przy życiu ludzi. Nasz cel w tym momencie jest prosty: przeżyć i pokonać Shodan, co oczywiście proste już nie będzie. Podzielmy sobie więc ten tytuł na parę części, a będą to grafika i eksploracja lokacji, walka z przeciwnikami oraz fabuła. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. No i pewnie teraz, jeżeli oglądacie mój kanał, to się trochę zdziwiliście, czemu my omawiamy grafikę jako pierwszą, skoro w każdej recenzji jest tak mniej więcej gdzieś pod koniec. Otóż, drodzy widzowie, grafika akurat w tym przypadku jest dość ważna, bo gdy robi się remake gry tak antycznej jak System Shock, no to nie tylko grafika, ale i sam projekt chociażby lokacji jest bardzo trudny do zremakeowania. Powiem krótko, jak wy spojrzycie na gameplay z oryginału tej gry, czyli z 1994 roku, no to szybko zauważycie, że ta gra kompletnie nie pasuje do naszych czasów. Tam w oryginale te stacje Cytadela wykonano w taki dość abstrakcyjny, przestarzały sposób. Korytarze tej stacji są jakieś takie dziwaczne, one są takie pochyłe, pstrokate, niczym w takich bardzo starych filmach o statkach kosmicznych. No dzisiaj my wiemy, że stacje kosmiczne czy tam statki tak nie wyglądają, natomiast kiedyś, dawno temu, tak sobie właśnie je ludzie wyobrażali. I w zgodzie z tym duchem to jest pełno na levelach jakichś takich dziwnych, kolorowych strzałek, światełek, interfejs zasłania pół ekranu. No w ogóle poruszanie się i układ lokacji w tej grze jest już dzisiaj bardzo przestarzały i bardzo odstaje od naszych czasów. Ja wam powiem szczerze, że ja uważałem, że tego się już nie da poprawić, że to jest po prostu niemożliwe do naprawienia nawet w remake. Uważałem, że to jest zadanie karkołomne, tego się nie da przystosować właśnie do nowoczesnych standardów, natomiast z przyjemnością dążę, że akurat w tym temacie się myliłem i deweloperzy z tym poradzili sobie po mistrzowsku. Od razu wam na start powiem, że osoby, które tutaj ten remake przygotowywały, od razu widać, że one miały duże doświadczenie właśnie w remasterowaniu starszych produkcji, ale oprócz tego miały też głowę otwartą na nowe pomysły. Tutaj zmieniono wszystkie tekstury, ogarnięto całkowicie na nowo interfejs, natomiast wszystko to zrobiono w taki sposób, żeby jak najbardziej przypominało on oryginał. Spójrzcie sobie na przykład na projekt kolorystyczny samych poziomów w tej grze. W oryginale, tak jak ja mówiłem, to on jest jakiś taki dziwaczny, pstrokaty, no kompletnie nie pasuje do tego, co o stacjach kosmicznych myślimy dzisiaj. Natomiast tutaj, w tym remake'u, zobaczcie, deweloperzy wykorzystali ten sam układ,
poziomów, natomiast jednocześnie zmienili kolory oraz zmienili też światło w taki sposób, żeby to wyglądało po prostu bardziej normalnie, bardziej realistycznie. I przy okazji ja bym chciał zwrócić tutaj uwagę na jedną rzecz, bo tutaj deweloperzy nie tylko właśnie zachowali ducha oryginału, tak jak mówiłem, natomiast wymyślili też coś całkowicie nowego. Otóż przy remasterach czy przy remake'ach gier, no to deweloperzy zawsze tam robią nowe, bądź też ulepszają te stare tekstury. No wiecie, robi się od nowa ściany, podłogi, jakichś przeciwników, bronie, żeby to wyglądało lepiej, żeby to wyglądało ostrzej, no nie? I w przypadku gier na przykład sprzed 10-15 lat, no to jest proste, po prostu robi się to w lepszej jakości i tyle, nie? Natomiast System Shock ma 30 lat i on wyszedł jeszcze na DOS-a. Te oryginalne tekstury tam to są takie jedne wielkie piksele, na którym po prostu gówno widać. Jeżeli teraz przy okazji remake'u byśmy zrobili wszystko ostre jak żyleta, no to kompletnie nie zgadzałoby się z tym oryginałem, klimat tej gry gdzieś by tam kompletnie uleciał. Jak więc ulepszyć coś takiego? Otóż deweloperzy tutaj wpadli na bardzo sprytny pomysł, co idealnie zadziałało. Otóż zrobiono całkowicie nowe tekstury, natomiast wykonano je w formie pixel art. I dzięki takiemu rozwiązaniu widać, że te tekstury są nowoczesne, ta gra jest nowoczesna, natomiast ona też zachowuje taki specyficzny styl retro i on jest w pełni zgodny z klimatem oryginału. To jest naprawdę sprytne rozwiązanie, które te dwa światy, właśnie ten nowoczesny świat i ten retro w taki sprytny sposób godzi. I szczerze mówiąc, ja dotychczas tego rozwiązania chyba w remasterach czy remake'ach nie widziałem, a jest ono naprawdę genialne. Dzięki właśnie temu rozwiązaniu, a także wysokiej jakości grafice, System Shock Remake na mojej konsoli PlayStation 5 wygląda naprawdę świetnie i do tego ma wspaniały stary klimat. Naprawdę czapki z głów, panowie, bo tak to się właśnie robi, tak się robi remake'i. No dobra, ale eksploracja to przecież nie sam klimat i grafika. Jak w tym temacie wypada System Shock? No tutaj jest dobrze, chociaż nie jest już tak świetnie. Zacznijmy od tego, że tutaj każda mapa, tych map jest naprawdę sporo, jest wprost naszpikowana sekretami oraz całkiem ciekawymi znajdźkami. Tutaj naprawdę w tej grze warto przeglądać każdy kąt, bo niemal wszędzie jest coś do znalezienia, wszędzie jest coś do odkrycia, no i to, co jest do odkrycia, też jest ciekawe. My tutaj głównie mamy do czynienia z zapiskami oraz audiologami i one prezentują się po prostu znakomicie. One są zwięzłe, one są ciekawe, nie są przydługie, czyli dokładnie tak, jak powinno być. Tutaj inni deweloperzy możecie się uczyć, jak się robi audiologii właśnie dokładnie tak. Tutaj deweloperzy nawet poszli o krok dalej, oni poprosili tą samą aktorkę, która podkładała 30 lat temu głos pod Shodan, żeby nagrała jeszcze raz swoje kwestie i ona się na to zgodziła. Tutaj jest ta oryginalna aktorka i to dodaje jeszcze więcej klimatu. Sporo tutaj na mapach jest także całkiem pomysłowych zagadek, one są ciekawe, no i tutaj jest też taki fajny element, że one są generowane losowo te zagadki, więc każdy z nas jak będzie przechodził grę, to będzie miał trochę inne, nie ma tutaj mowy o korzystaniu z jakichś poradników, trzeba to wykminić samemu. No dobra. Klimat tutaj jest gęsty, korytarze są fajne, korytarze są wypełnione potworami, są niebezpieczne, znajdźki są świetne. Więc co może pójść nie tak? A no drodzy widzowie, jednak coś może. Wróćmy na chwilę do tego, o czym mówiliśmy właśnie w przypadku oryginału. Ja tam wspominałem, że kolory są do dupy, to poprawiono, ale wspominałem też, że układ map jest jakiś taki dziwny. Tam w oryginalnych tych mapach było pełno jakichś takich wind, górek, dziur, no nie wyglądało to jak stacja kosmiczna. I tutaj remake oferuje nam bliźniacze doświadczenie i żeby nie było, ja tutaj nie mam absolutnie żadnych pretensji do deweloperów tego remake'u, no bo przecież nie mogli zmienić układu map i on pozostał oryginalny. I przez to, że te mapy są właśnie takie jak w oryginale, to one są strasznie zagmatwane. Gdyby nie całkiem dobra minimapa w tej grze, no to ja bym się już totalnie zgubił, a i tak się gubiłem. To jest oczywiście problem, natomiast to się da przeżyć. Jednak jest jeszcze jeden problem, jeżeli chodzi o eksplorację o mapy i on jest jeszcze większy. Otóż mapy w tej grze po prostu są za duże. W połączeniu z zagmatwaniem tych map to szybko skutkuje to takim uczuciem przytłoczenia gracza, a to z czasem potrafi skutecznie zniechęcić do rozgrywki. Ja szczerze wam powiem po przejściu tej gry, że gdyby tak usunąć się z 1/3 niektórych poziomów, na przykład poziomu Executive, który jest ogromny, czy tam na przykład poziomu Storage, no to ta gra w niczym by nie straciła, a byłaby przyjemniejsza. No i to jest oczywiście mój zarzut strony oryginału tej gry jeszcze z 1994 roku. Ja podejrzewam, że wtedy deweloperzy chcieli się pochwalić takim wielkim, multipoziomowym światem, bo obok przecież w 1994 roku królował ciągle Doom,
który był bardzo płaski, natomiast dziś to po prostu męczy. Na szczęście dzięki świetnemu klimatowi, dzięki różnorodności tych poziomów, tak się tego nie odczuwa. Przejdźmy teraz do walki, której w tytule akurat znajdziemy całkiem sporo. Równie dużo znajdziemy w tej grze giver i innych narzędzi zagłady i to oczywiście cieszy. Cieszy tym bardziej, bo twórcy nie zaniedbali przy tym innej ważnej rzeczy, czyli balansu. System szoku tych przeciwników zaprojektowano w taki sposób, żeby na każdego był odpowiedni sposób i odpowiednia broń. Na roboty na przykład świetnie nadaje się taki karabin elektromagnetyczny, z kolei cyborgi najlepiej jest eliminować strzałami w głowę, po prostu z pistoletu Magnum. Na deser nam pozostaje kilka dodatkowych broni, jak na przykład railgun czy granatnik i te bronie właśnie polecam na bossu. Przeciwników w tej grze jest dużo, strzela się naprawdę fajnie, a sami oponenci są całkiem dobrze zbalansowani oraz zaprojektowani. No czego by tutaj chcieć więcej? No jednak, drodzy widzowie, można tutaj chcieć trochę więcej, czyli potyczek z bossami. Niestety te potyczki z bossami, one rozczarowują i to nie tylko dlatego, że bossowie są tacy sobie, bo oni są tacy sobie, tylko że po prostu jest ich strasznie mało, a jeden z tych bossów to jest powtórzony 2 czy 3 razy, tak robi się to po prostu nudne. Był tutaj potencjał na więcej, ale na szczęście cała walka wypada na tyle dobrze, że na tych bossów można przymknąć oko. I tutaj w tym temacie byłoby naprawdę dobrze, gdyby nie jeden problem, który jest całkiem spory. Otóż grę zaprojektowano w taki sposób, żeby gracz nigdy nie czuł się właśnie zbyt pewnie, nigdy nie miał zbyt dużo amunicji do jakiejś broni, no i to z kolei wymusza żonglowanie broniami, czyli cały czas sobie zamieniamy te bronie, gdy nam się skończy amunicja do jakiegoś gana, to bierzemy inny i cały czas musimy się zastanawiać, z czego chcemy strzelić. To jest fajne, bo dzięki temu cały czas musimy kombinować, my się w tej grze nie nudzimy, natomiast musimy też mieć te bronie gdzie trzymać. No i tutaj pojawia się problem. Otóż deweloperzy zrobili taką skrytkę jak winda towarowa i ona jest dostępna pomiędzy levelami, czyli taki standardowy sposób, nie? No i bardzo dobrze, bo przy takiej małej ilości amunicji, no to ta skrytka jest niezbędna. Niestety ktoś przy tym nie za bardzo pomyślał, do czego tej skrytki się używa i ona jest strasznie mała. Tam w tej skrytce to się mieszczą ze 2 bronie, a broni, tak jak mówiłem, w tej grze jest akurat mnóstwo. I przez to, że ta skrytka jest taka cholernie mała, no to całą resztę gnatów po prostu trzyma się na podłodze obok tej skrytki. I w późniejszej fazie gry ja wam powiem, że przed windą u mnie leżało z 5 broni, tona amunicji, jakieś znajdźki, jakieś stymulanty, po prostu powywalane na podłogę obok tej skrytki. To jest kompletnie bez sensu po prostu. No, kto tak robi, że skrytka jest taka malutka, że wszystko trzeba wywalać obok? Powiecie sobie, no, że pewnie to jest mały problem, bo przecież można po to zawsze zejść i sobie to wziąć. No niestety, to jest spory problem, bo map w tej grze jest naprawdę dużo. One są oczywiście połączone windami, natomiast nie każda winda jeździ na każdy poziom. Czyli na przykład jak zostawimy sobie jakąś broń na poziomie numer 2, no to żeby do niego dojechać z poziomu numer 7, to musimy przejechać przez 3 windy. Także to jest bardzo, bardzo wkurzające. Gdyby normalnie zrobiono tą skrytkę, gdyby ona była normalnej wielkości, to normalnie tam by się wrzucało po prostu wszystkie swoje bronie i dostęp do nich był z każdego poziomu. No to jest po prostu głupie, ktoś tego kompletnie nie przemyślał i to poważnie wpływa na nasze wrażenia z gry, bo zmusza nas do ciągłego cofania się i to kompletnie bez sensu. Ja wam szczerze powiem, że za każdym razem jak miałem podnieść jakąś nową broń, no to już w głowie miałem taki plan, że teraz ja podniosę tą broń, muszę potem się cofnąć cały kilometr właśnie do windy, potem zjechać tą windą i wyrzucić ją na glebę. No to jest debilizm. Oprócz tradycyjnej w tej tytule walki znajdziemy też tak zwaną cyberprzestrzeń, do której wchodzimy sobie w paru określonych miejscach w fabule, aby odblokować na przykład jakieś drzwi czy też magazyn. Nie będziemy sobie długo o tej cyberprzestrzeni mówić, bo w sumie nie ma za bardzo o czym. Jest to taki bardzo prosty symulator myśliwca kosmicznego. No i w sumie on jest na tyle prosty, że nawet prymitywny. Jest tam paru przeciwników, natomiast jest to dość nudne. Na szczęście nie za dużo tej cyberprzestrzeni w grze jest, także w sumie można ją w dużej mierze olać. Problem natomiast polega na tym, że ona ma problemy z balansem. Zdarzają się takie poziomy, które są dużo trudniejsze od innych, więc ta cała cyberprzestrzeń wygląda bardzo przeciętnie, no i w sumie nie ma co za dużo o niej mówić, bo jest to element trochę zbędny. Przejdźmy teraz do fabuły, która to w tym tytule jak na dzisiejsze standardy jest już trochę niecodzienna. Otóż tutaj was pewnie zaskoczę, natomiast w tej grze nie ma czegoś takiego jak jakaś tablica misji, nie ma żadnego znacznika co mamy zrobić, po prostu nie ma nic. Wszystkiego o co w ogóle chodzi, co my mamy zrobić,
Dowiadujemy się z audiologów i z tych notatek, które znajdujemy na mapach, no i które, jak już mówiłem, są naprawdę fajne. Niestety wielkość samych map oraz zagmatwanie tych map powoduje, że czasem do którychś notatek na pewno nie dotrzemy, a jeżeli już do nich dotrzemy, no to często się zdarza tak, że po prostu o nich zapomnimy. W trakcie gry więc po jakimś czasie możemy się pogubić, no i konieczne stanie się robienie po prostu notatek na kartce czy to na telefonie, co tak naprawdę mamy zrobić, gdzie jest kod do czego i w ogóle o co chodzi. No tak było w oryginale z 1994 roku, no i twórcy zdecydowali się ten element pozostawić, nie dodając tutaj nic, a to moim zdaniem akurat spory błąd. Tutaj moim zdaniem były dwa wyjścia z tej sytuacji. Albo przed rozpoczęciem nowej gry powinno wyświetlać się takie ostrzeżenie właśnie, żeby gracz uważnie słuchał, żeby robił notatki, bo tutaj nie ma żadnego znacznika, nie ma żadnego quest loga, nie ma niczego, co mu powie, co ma teraz zrobić. Wtedy jeżeli takie ostrzeżenie by było, no to wszyscy by uważali bardziej. Z drugiej strony można też było po prostu dodać tego quest loga, no i tam zapisywać jakieś najważniejsze informacje, jaki jest główny cel misji. Niestety twórcy nie zrobili żadnej z tych rzeczy. Dobrze chociaż, że całościowo ta historia jest ciekawa i tą historię chce się odkrywać, natomiast nie zmienia to faktu, że jeżeli nie uważacie bardzo na fabułę, jeżeli nie notujecie albo nie przeglądacie każdego kawałka mapy, no to błyskawicznie w tej grze możecie się zamotać i w ogóle zgubić wątek, co mamy teraz zrobić. Także, drodzy widzowie, fabularnie ten tytuł trzyma się całkiem mocno, ale bardzo uważajcie na eksplorację mapy i na fabułę, bo błyskawicznie można się zamotać. I w tym miejscu z reguły właśnie mówimy sobie o grafice, natomiast o grafice powiedzieliśmy sobie już wszystko, ona jest po prostu bardzo ładna i jest bardzo klimatyczna. Także od razu przejdźmy sobie do wydajności. No i tutaj walę prosto z mostu, nie ma w sumie o czym mówić. Gra celuje tutaj w rozdzielczość pełnego 4K, no i to imponuje, to wygląda dobrze. Do tego mamy też solidne 60 klatek na sekundę, no i w sumie tyle. Gra po prostu działa sprawnie, wygląda ładnie i chodzi dobrze, czyli to, co żeśmy sobie życzyli w każdej produkcji, no i szacun dla deweloperów za odpowiednie zoptymalizowanie tej gry. Przejdźmy sobie teraz do sterowania i do interfejsu. No i o ile cała gra do tej pory prezentowała się naprawdę nieźle, tutaj większość elementów była na wysokim poziomie, no to tutaj deweloperzy całkowicie się wyłożyli. Co ciekawe, wyłożyli się nie na układzie klawiszy, bo ten układ w sumie jest całkiem niezły, on jest całkiem intuicyjny. Problem jest czymś innym, a konkretnie jest to mnóstwo różnorakich problemów. Otóż pierwszy problem, ktoś mądry zrobił przycisk użycia, przycisk odsłuchania audiologu i przycisk przeładowania broni pod dokładnie tym samym klawiszem. I to bardzo wkurza. Jak korzystamy na przykład z broni energetycznej i wciśniemy sobie kwadrat, żeby jakieś drzwi otworzyć, a nie trafimy dobrze w te drzwi, no to nasz bohater debil automatycznie nam zużyje taką bardzo cenną baterię, żeby doładować sobie energię. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile razy po moim pokoju latały z tego powodu niecenzuralne słowa. Ale to jeszcze nie koniec, ja już wam przytaczam kolejne kwiatuszki. Otóż w tej grze jest system implantów i można sobie aktywować jakieś dodatkowe feature, na przykład jest to tarcza energetyczna, która pochłania pociski, no i jest to też taka ochrona przed radiacją. No i ja wam powiem, że spędziłem jakieś 15 minut próbując znaleźć klawisz, pod którym można by to aktywować, no i nie znalazłem. Wiecie, jak to się aktywuje? Trzeba otworzyć ekwipunek i tam ręcznie przejechać bardzo takim wolnym kursorkiem na ten panel z lewej i tam sobie to wcisnąć. No jest to bardzo wolne, bardzo uciążliwe, no i bardzo też głupie, bo powoduje, że korzystanie z tych ulepszeń jest bardzo wkurzające. Na deser nam pozostaje jeszcze pasek z itemami na dole ekranu. Jest to taki pasek, który nazywa się szybki dostęp. No to myślę, że to nazwa nie jest zbyt trafiona, bo on na pewno nie jest szybki. My się poruszamy po nim, korzystając z przycisków kierunkowych, no i to jest bardzo wolne. Do tego jeszcze nie widać dokładnie, której my broni używamy i w czasie walki może się okazać, że nagle wyciągniemy jakąś inną. Niestety nikt tutaj się nie pokusił o wprowadzenie jakiegoś takiego fajnego, kołowego menu, z którego my byśmy mogli sobie wybierać broń czy do apteczki. No to jest standard w innych grach, a tutaj tego kompletnie nie ma. Ja szczerze powiem wam, jestem bardzo zdziwiony, że tutaj jest tak słaby interfejs i tak słabe sterowanie, no bo ta ekipa przecież jest doświadczona w robieniu gier. Dlaczego obsługa pada jest tutaj tak spieprzona i taka prymitywna? No nie wiem, ale jest to niewątpliwie minus tej gry. Jeżeli natomiast chodzi o sam poziom trudności, no to jak już się pewnie domyślacie, jest on wysoki. Nie tylko dlatego, że cała gra jest trudna, ale również dlatego, że ta fabuła jest mocno zagmatwana, ona wymaga własnych notatek,
no a poziomy też są mocno zagmatwane i bardzo łatwo się w nich zgubić. Z tego też powodu System Shock Remake rekomenduje jedynie graczom doświadczonym i jedynie graczom cierpliwym. Ten produkt na pewno nie nada się dla nowicjuszy, a średnio zaawansowani powinni bardzo uważać przy ogrywaniu. I dotarliśmy do podsumowania, widzowie. No i powiem wam szczerze, że mi osobiście jest ten tytuł ocenić dość trudno. Gdy ktoś z was by mnie spytał, jaki jest System Shock, no to ja nie mógłbym odpowiedzieć tutaj jednym zdaniem, bo jest to tytuł dość złożony. Jako remake starej gry, no to jest po prostu tytuł na 10. To jest niemal idealna gra. Ona została idealnie odrestaurowana właśnie z poszanowaniem dla tego swojego dziedzictwa, a nowe rozwiązania też są świetne. My jednak oceniamy System Shocka jako zupełnie nowy tytuł, no i tutaj on już się tak dobrze nie trzymał, bo na wierzch wychodzą bolączki oryginału, których poprawić się w remake'u już nie dało. Jest też kwestia fabuły, która chociaż jest fajna i jest całkiem ciekawa, to jednocześnie jest też mocno pofragmentowana, no a konieczność robienia własnych notatek może odrzucić wielu dzisiejszych graczy. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to tytuł nadal ze znakomitym klimatem, nadal ze świetną walką, no i nadal ze solidną grafiką, która imponuje i przyciągnie graczy na bardzo wiele godzin. System Shock Remake zakupicie za około 170 zł i moim zdaniem jest to cena jak najbardziej adekwatna do jakości produktu. Za te pieniądze otrzymujecie całkiem fajny tytuł, który starczy wam na ponad 16 godzin, a to jest całkiem sporo dobrego grania. Ja wam powiem, że w System Shocku bawiłem się naprawdę dobrze, no i chociaż niewątpliwie tutaj były frustrujące momenty, to ciężko mi nie dostrzec ogromnych plusów tej gry, które sprawiają, że i tak do tej gry, nawet jak się wkurzymy, zawsze siadamy ponownie. Serdecznie wam ten tytuł polecam. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. Jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.